przystęp do kontaktów seksualnych, ponieważ miłość jest nieskończona. Love is eternal. Miłość jest wieczna. So the love that I give as a chaste single person, love that I give without having sex, A więc miłość, którą oddaję jako osoba niezamężna for it to w mojej czystości, for it to be real love, it can't be limited or finite. It has to go on. musi to być miłość, nie może to być miłość skończona. Musi to być miłość otwarta, nieskończona, która idzie dalej. And because body and soul can't be separated, they always work together. A ponieważ dusza i ciało nie mogą być oddzielone, zawsze są razem, działają razem. If I am giving my body in sex for it to be a true gift of love, Jeżeli w stosunku seksualnym oddaję moje ciało jako prawdziwy dar miłości, it has to be infinite. musi To być miłość nieskończona. And so it has to be in a vowed relationship to my spouse. Musi to następować jak gdyby w stosunku, kiedy jestem zaślubiona, poślubiona mojemu małżonkowi. When one has sex outside of marriage, a kiedy uprawiamy seks poza małżeństwem, you're giving a mixed message. Dajemy jakby fałszywy komunikat, a confused message, jakiś taki zakłócony, fałszywy. Because you're saying with your body, you're expressing physical love, which is I love you forever. Ponieważ naszym ciałem wyrażamy miłość fizyczną, takie kocham cię na zawsze. But with your mind you're saying but not yet. Ale umysłem naszym mówimy, ale jeszcze nie teraz. And that's known in Pope John Paul II calls this sex outside of marriage lying with your body. You're not telling the truth. Jan Paweł II nazywa właśnie dlatego seks pozamałżeński kłamaniem ciałem. It's the same. Mówimy prawdy w tym samym. You can think of lying with your body. It's the same thing as if you're meeting someone and you're not really happy about meeting them, but you're pretending to be happy, and you go, I'm so glad to meet you. Ciałem to taka sytuacja, w której spotykamy kogoś, kogo tak naprawdę nie bardzo lubimy, ale oczywiście udajemy, jak to wspaniale, że cię spotkałem. But you're smiling while thinking, oh, I wish I were somewhere else. I uśmiechałam się do tej osoby, myślimy sobie, obym cię nie spotkał. Sex outside of marriage is like that. It's a lie. Tak wygląda seks pozamałżeński. Jest to po prostu kłamstwo. And as a Christian, I wanted to be true with everything I did. Jako chrześcijanka chcę być prawdziwa we wszystkim, co robię. And so learning to be chaste was really learning to do everything in God's truth and love. A więc nauka czystości to nauka, byśmy robili wszystko w prawdzie i miłości Boga. Bożej. And at first, when I started practicing chastity, one thing that did make me uncomfortable was this feeling of real separation between the life that I was living as a chaste woman and the life that I hoped to be living as a wife. Kiedy zaczęłam żyć w czystości, to co tak jak gdyby wprowadzało mnie w zakłopotanie, było takie uczucie jakiegoś podziału tego życia, które prowadziłam w czystości and the life which I felt a feeling at first of separation between the life that I was living as a chaste woman and the life I hoped to be living as a wife. Podział między tym życiem, kiedy żyłam w pojedynkę w czystości, a życiem, które miałam nadzieję będę prowadziła jako kobieta zamężna. Because once I was no longer having sex and trying to be chaste, I started to feel like I was becoming asexual. Bo w momencie, kiedy zachowywałam czystość, nie będąc w żadnym związku, nie będąc zamężna, poczułam się sama dla siebie jakby taka trochę aseksualna. Like I was becoming like a neuter. Aseksualna, neutralna. I started to feel like I was losing touch with my femininity. Wydawało mi się, że tracę kontakt z moją kobiecością. Because I had associated my femininity with what I did with my genitals.
dlatego że kobiecość utożsamiałam z moim życiem seksualnym. And I think that this is a lie that's perpetuated by our culture and the myths that the culture feeds us about gender. Jest to takie kłamstwo, które jest utrwalane przez kulturę i przez te wszystkie jak gdyby mity na temat gender. Because the culture tries to tell us that our masculinity, naszej seksualnej, płciowej. because the culture tries to tell us that our masculinity or our femininity is determined by our genital actions. Genital means sexual. Yes. Sexual, yeah, but I mean even like just with our sexual anatomy. Ponieważ to, co jak gdyby pokazuje nam dzisiejsza kultura, to, że męskość i kobiecość determinowana jest naszymi zachowaniami seksualnymi, a nawet wręcz budową seksualną człowieka. Hannah just asked Anatomiczną budową. Hannah just asked me what I was saying, genital rather than sexual, and this is actually a question that's at the heart of the matter. Właśnie to rozróżnienie między tym przymiotnikiem seksualny, a dotyczący budowy anatomicznej człowieka, determinującej płeć. Because if I tutaj właściwie kryje się dosyć istotna różnica. Because if I really believed that all my femininity was wrapped up in whether I was having sex, that made me feminine. Bo jeżeli rzeczywiście uwierzę, że to, czy moja kobiecość zależy od tego, czy ja uprawiam seks, then that would make me feel like just a neuter, just an it, if I wasn't having sex. to wtedy, jeżeli nie uprawiam seksu, to mogę się czuć tak nijako, że jestem takim czymś, a nie kobietą. But what changed my thinking on that subject, ale to, co zmieniło moje myślenie w tej kwestii, was when I read the apostolic letter of John Paul II. Ale moje myślenie w tej kwestii zmieniła lektura listu apostolskiego Jana Pawła II, Called Mulieris Dignitatem, zatytułowanego Mulieris Dignitatem, on the dignity and vocation of women, o godności i powołaniu kobiety. And in that letter, John Paul II says that our masculinity and our femininity isn't just determined by the way we have sex. W której Jan Paweł II mówi, nasza kobiecość i męskość nie jest zdeterminowana sposobem, w jaki prowadzimy nasze kontakty seksualne. Because what the culture refers to as our gender actually runs far deeper than our body. Bo nasza tożsamość płciowa jest czymś o wiele głębszym, nie tylko jak gdyby odzwierciedlana jest na poziomie ciała, powiedzmy w ten sposób. My femininity began with my soul. We are created male and female. Ponieważ moja kobiecość zaczyna się w mojej duszy. Jesteśmy stworzeni kobietą, jesteśmy stworzeni mężczyzną. And so because we are embodied persons, ponieważ jesteśmy osobami w ciele, John Paul II said that a man becomes more masculine and a woman becomes more feminine. I papież mówi, że mężczyzna staje się bardziej męski, a kobieta zyskuje kobiecość. When he or she is virtuous. Wtedy, kiedy praktykują cnotę. And so that was a bit of information that was very healing for me. I była to taka lecząca wiadomość dla mnie. Because it made me realize that whenever I embody all the graces that God has given me, bo ta uzdrawiająca wiadomość uświadomiła mi, że w momencie, kiedy wcielam w życie wszystkie łaski, które Bóg mi daje, that I become more like the woman I was created to be. Wówczas staję się bardziej tą kobietą, którą zostałam stworzona. And it showed me that I, whether or not I'm actually having sex, I always show love with my body. I to uświadomiło mi, że bez względu na to, czy uprawiam seks, czy nie, okazuje miłość moim ciałem. With my body is the only way I can show love. Bo moje ciało to jedyny sposób, w którym mogę okazać miłość. And the church reinforces this in what are called the corporal works of mercy. The corporal works, like the
body, you know, embodied works in. Proszę powiedzieć głośniej. The church reinforces this with